Jak progresować na treningu? Jesteś osobą początkującą i nie do końca wiesz, jak zaplanować swój progres i jak z tygodnia na tydzień po prostu stawać się lepszym. Oto odpowiedź na Twoje pytania. Dziś dochodzimy do bardzo ciekawego tematu, w którym chodzi o przekraczanie swoich granic i podnoszenie swojego poziomu. Jak to ugryźć, żeby Twoja sylwetka była jeszcze lepsza. A efekty, uwaga, uwaga, tylko czekają za rogiem. Ale oto co musimy zrobić. I zaczniemy od ilości serii na trening. Czyli ile serii potrzebujesz na daną partię mięśniową, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej. I uwaga, między 3 a 5 serii na partię mięśniową na treningu jest naprawdę ok. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy na początku swojej drogi, to jest więcej niż wystarczająco. Jesteśmy w stanie poczuć pompę. Zmusimy nasze mięśnie do pracy, zaczniemy je czuć, zaczniemy szlifować naszą technikę i po prostu będziemy czuli, co robimy. A dodatkowo dostarczymy niesamowity i wystarczający bodziec do rozwoju dla naszych mięśni. Teraz druga rzecz, jeżeli chodzi o powtórzenia. Wszystko między 5 a 30 to złoto, jeżeli chodzi o hipertrofię mięśniową, czyli o nasz rozwój, o rozrost tych mięśni, o budowanie sylwetki. Tutaj mała gwiazdeczka. Przy cięższych ćwiczeniach wielostawowych, jak przysiady, martwe ciągi, będziemy trzymać się zakresu między 5 a 10. 5 a 12 to już tak maksymalnie. Z kolei przy ćwiczeniach izolowanych, maszynach i tak dalej możemy pokusić się o 15, 20, a nawet dochodzić do 25 czy 30 powtórzeniach, bo one nie są aż tak bardzo stresujące centralnie dla naszego organizmu. Teraz tak, powtórzenia to jedno. Mniej więcej już wiemy, jakie zakresy powtórzeń, na jakie ćwiczenia moglibyśmy sobie gdzieś tam włożyć. O tym będziemy więcej też mówić, o szczegółach powiemy sobie więcej, dlatego koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco, bo naprawdę pojawi się niezłe mięcho, jeżeli chodzi o ten temat. Teraz przechodzimy do ciężaru, czyli ile tak naprawdę ja muszę podnosić, żeby w tych zakresach powtórzeń dać sobie najlepszy bodziec. Więc chcemy dobrać taki ciężar, żeby na przykład przy wyciskaniu sztangi na ławeczce prostej, czyli klasyka gatunku, jeżeli chodzi o klatkę piersiową, jeżeli chcemy zachować przedział albo ilość powtórzeń 8, może 10 powtórzeń, to musimy dobrać taki ciężar, żeby te 8 albo 10 powtórzeń było tak wyzywające, że nie jesteśmy w stanie zrobić więcej niż 3 dodatkowych powtórzeń. Czyli nie więcej niż 3 powtórzenia w rezerwie. Powtórzenia w rezerwie, czyli te powtórzenia, które mamy jeszcze w naszym baku, w naszym zbiorniku, ale ich nie robimy. 3 powtórzenia w rezerwie to jest tak bliski poziom upadku mięśniowego, który daje nam niesamowite efekty, niesamowity bodziec i nasze mięśnie rozwijają się niesamowicie. Więc chcemy być w tym zakresie, chcemy być blisko upadku mięśniowego, ale nie musimy pracować do upadku mięśniowego. Blisko upadku jest ok, 3 powtórzenia w rezerwie, lecimy dalej. Oto co dalej. Znamy już powtórzenia, znamy już mniej więcej jaki ciężar powinniśmy mieć dobrany do zakresów powtórzeń. Robimy 3, 4, 5, może 6 serii na daną partię mięśniową. Zapisujemy sobie to. To jest bardzo istotne. Musimy prowadzić zapiski. Musimy wiedzieć, co zrobiliśmy na danym treningu. Zapisujemy liczbę serii, zapisujemy kilogramy i zapisujemy powtórzenia. Te 3 dane są nam potrzebne. I teraz, co robimy w kolejnym tygodniu? Co robimy na kolejnym takim treningu? Wszystko mamy już zapisane, co zrobiliśmy, więc wiemy nieco więcej na temat naszego ciała i treningu. Teraz patrzymy na nasze zapiski. Jesteśmy gotowi na trening, jesteśmy po rozgrzewce, więc dokładamy albo ciężar, albo dokładamy 1-2 powtórzenia do naszych serii. W zależności co będzie dla Ciebie bardziej odpowiednie i z czym się będziesz lepiej czuć. I w idealnym świecie zachowamy poziom, jeżeli chodzi o powtórzenia w rezerwie, bo z tygodnia na tydzień stajemy się silniejsi. Tak działa trening. Albo 1 powtórzenie mniej w rezerwie. I będziemy się co tydzień zbliżać nieco bliżej tego upadku mięśniowego, aż w końcu dojdziemy do tego poziomu, później deload i zaczynamy wtedy naszą drogę od nowa, ale jesteśmy silniejsi, więc zaczynamy od zupełnie innego poziomu. Tak to mniej więcej wygląda w dużym skrócie. Natomiast osobiście bardzo polecam robić naprzemiennie, czyli w jednym tygodniu zwiększę sobie kilogramy, w drugim tygodniu zwiększę sobie o 1 powtórzenie. I co tydzień będziemy robić większą pracę, większy bodziec i będziemy mieć lepsze efekty. Ale teraz do szczegółów, czyli na przykład robimy wyciskanie sztangi na klatkę piersiową. To był nasz przykład wcześniej, więc się trzymamy tego. I na przykład zrobiliśmy na 70 kg 7-8 powtórzeń.
I ok, mieliśmy 3 powtórzenia w rezerwie, czyli zrobiłbym maksymalnie 11 powtórzeń, nie więcej, za cholerę nie zrobiłbym 12, ok, odłożyłem sztangę przy 8, jest ok, taki był wynik, klasa. Teraz jesteśmy tydzień później. Teraz dokładamy sobie na stronę 1 kg, pół kilograma, 1,25, jeden z tych małych talerzy. Nieważne jakby nam ego nie chciało skoczyć i powiedzieć, że dokładamy nie wiadomo ile, nie robimy tego. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo i żebyśmy robili to rozsądnie, bo okej, moglibyśmy zrobić duży skok i zafundować sobie kontuzję, ale wtedy wypadamy z gry na długi czas i nasze efekty idą sobie ale jeżeli zrobimy to rozsądnie, będziemy nabierać siłę z tygodnia na tydzień, będziemy się rozwijać, progresować, będziemy robić więcej pracy, nasze mięśnie będą rosły, no to jest bardziej rozsądna droga, nie wypadniemy z gry, jest to dla nas bezpieczne, nasze mięśnie się rozwijają, czyli tak naprawdę złoto. Czyli wracamy do przykładu. 70 kg tydzień temu, teraz 72,5. I znowu, tydzień temu robiłem 8 powtórzeń. Teraz mam większy ciężar, ale też robię 8 powtórzeń. Taki ma być progres. Robię 8 powtórzeń, zbliżam się bliżej upadku mięśniowego, bo ciężar jest cięższy. Albo jestem mniej więcej na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o powtórzenia w rezerwie, bo z tygodnia na tydzień stajemy się silniejsi. Kolejny tydzień. Albo dokładamy sobie powtórzenie, czyli 72,5 już teraz robię na nie 8 powtórzeniach, tylko zrobię sobie 9 powtórzeń, bo to już jest trzeci trening. I kolejny trening. Kolejny trening, już znowu wracam do kilogramów, czyli 75 kg i znowu próbuję zrobić 8-9 powtórzeń, no bo taki był poziom wcześniej. I cały czas progresujemy. Z tygodnia na tydzień wykonuję troszeczkę większą pracę. Nie jest to zawrotnie dużo więcej pracy, ale to jedno powtórzenie, ten 1-2 kg więcej, to naprawdę robi robotę. To jest nowy, świeży bodziec dla Twoich mięśni i one się po prostu rozwijają, a Ty będziesz spijać z tego korzyści. Krótki przerywnik, bo ćwiczenia ćwiczeniami, ale nie można zapominać, że dieta to też niesamowity aspekt tego, co buduje Twoją formę. Sprawdź koniecznie link w opisie i zobacz, co w tym zakresie przygotowałem dla Ciebie. A teraz wracamy do tematu odcinka. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej zasady, jeżeli chodzi o planowanie swojego progresu. Nie musisz robić tego na każdym ćwiczeniu, ale obierz sobie priorytety. Masz 5, 6, 7 może ćwiczeń na trening. Obierz sobie priorytety, jeżeli chodzi o dane ćwiczenia i w pierwszej kolejności staraj się pobić wyniki z tych 2-3 ćwiczeń na treningu. Bardzo ciężko byłoby pobić na treningu wszystkie 7 ćwiczeń, dlatego że tutaj mamy duże zmęczenie, jeżeli chodzi o cały organizm. Musimy się skoncentrować na kilku rzeczach, które są dla nas najważniejsze, czyli na przykład wyciskanie sztangi i powiedzmy przysiady i 2 ćwiczenia na tym treningu będą naszymi priorytetami. A jeżeli będą tygodnie, gdzie tylko uda nam się zrobić dokładnie to samo co tydzień wcześniej, to możemy sobie podnieść kilogramy powtórzenia na innych ćwiczeniach i cały czas progresować. Niekoniecznie na naszym priorytecie, ale możemy progresować też, jeżeli chodzi o nasz organizm, na innych ćwiczeniach. To też jest istotne, bo nasze ciało będzie cały czas z tygodnia na tydzień coraz silniejsze, też na innych mięśniach, na innych ćwiczeniach, więc warto podnosić ciężar i powtórzenia w różnych ćwiczeniach. Mamy swoje priorytety, gdzie będziemy w pierwszej kolejności tam atakować, ale te inne ćwiczenia też będziemy starali się co jakiś czas podnosić, wykonywać większą pracę. I tu jest ta ważna zasada. Zawsze staramy się pobić nasz wynik z zeszłego tygodnia. Nawet o 1-2 powtórzenia w całym ćwiczeniu. Nie każdą serię, może być to i pierwsza i trzecia seria. Może być kilogramy możemy pobić tylko w jednej serii. Zawsze to jest większa praca, zawsze to jest progres. Staramy się po prostu, żeby ogólnie na dane ćwiczenie, na dany trening zrobić większą pracę w kolejnym tygodniu. Zawsze chcemy pobić swój wynik i mieć taki mini rekord co tydzień dla naszego organizmu. I może zdarzyć się tak, że znowu przy wyciskaniu mieliśmy 75 na 8 powtórzeń, powiedzmy. I w przyszłym tygodniu robimy 77,5, ale zrobiliśmy tylko 6 albo 7 powtórzeń. Nie byliśmy w stanie dobić tylu powtórzeń na większym ciężarze. No, okej, nie udało się, ale to nie jest żaden problem. To nie jest żaden powód, żeby nagle czuć się zrezygnowanym. W kolejnym tygodniu zostawiamy 77,5 i budujemy sobie powtórzenia. Zeszliśmy do 6, to w kolejnym tygodniu spróbujemy zrobić 7. I w kolejnym tygodniu znowu spróbujemy zrobić 8. I jak dobijemy 8-9 powtórzeń, dopiero ruszamy znowu z kolejnym podniesieniem, jeżeli chodzi o ciężar.
Czasami może się zdarzyć tak, że zrobimy krok do przodu z ciężarem, ale zrobimy krok do tyłu z powtórzeniami. I to jest ok, to nadal jest progres, który będziemy sobie po prostu budować. I będziemy sobie budować siłę na tym ciężarze, dobudowywać sobie kolejne powtórzenia i ruszamy dalej z ciężarem. To jest bardzo prosta zasada, bardzo łatwa zasada do wdrożenia, która pozwala nam po prostu widzieć ten progres, jeżeli chodzi o ciężar, ale też później dopasować się, adaptować się z tym ciężarem i budować sobie powtórzenia. To jest bardzo fajna zasada, którą szczególnie polecam sobie gdzieś tam zapisać i zatrzymać dla siebie. Ale powtórzenia i kilogramy to nie jest jedyny element, który może pozwolić nam progresować. Co jeżeli 5 serii to już się robi za mało? No tutaj dochodzimy do też istotnych kwestii. I oto kiedy dodajesz sobie serię na danym ćwiczeniu albo na daną partię mięśniową. Po pierwsze, jeżeli pompa jest średnia, nie masz już zakwasów na tej partii mięśniowej i regeneracja na kolejny trening jest bez żadnego problemu. To w takim przypadku możesz nawet dodać 2 serie na dany mięsień i zobaczyć, jak zareagujesz, czy się zregenerujesz. Jeżeli będzie 2 serie za dużo, to po prostu zmniejszysz sobie o 1 serię na kolejnym treningu i 6 serii to będzie na przykład twój poziom teraz na daną partię mięśniową. A znowu w kolejnym czasie, jak poczujesz, że 6 dla ciebie to jest znowu za mało, dokładasz sobie kolejną serię i 7 i jest gitara. I znowu czujemy pompę, znowu czujemy zakwasy i znowu regeneracja jest akurat dokładnie na kolejny trening, czyli tam, gdzie chcemy być. Kolejny punkt. Jeżeli pompa jest na treningu, zakwasy są, ale mijają już po pierwszym dniu po treningu, to już jest taki sygnał, który pokazuje nam, że możemy sobie dodać na kolejnym treningu już 1 serię. Nie musimy specjalnie czekać na to, że nie będzie pompy, nie będzie zakwasów, bla bla bla. Jeżeli jest pompa, zakwasy mijają po 1 dniu, możemy dodać 1 serię na tą partię mięśniową. Ale jeżeli jest pompa, jeżeli zakwasy są i regeneruje się mięsień dokładnie nad kolejny trening tej partii mięśniowej, no to uwaga, liczba serii jest ok, zostawiamy ją, tutaj nic nie zmieniamy. Tutaj jest bardzo ważne, żeby słuchać swojego ciała. Nie chcemy przedobrzyć, nie chcemy dać zbyt dużych bodźców, z którym ciało sobie nie poradzi i będzie się regenerować albo nie zdąży się zregenerować na kolejny trening. Słuchamy też tych bodźców pod kątem tego, czy dajemy ich wystarczająco. Musimy słuchać swojego ciała i tego, co się dzieje po treningu. I dzięki temu będziemy w stanie zminimalizować jakiekolwiek ryzyko kontuzji. Będziemy w stanie zabezpieczyć sobie jak najlepsze efekty, a to wszystko bez większego ryzyka. I teraz już wiemy, jak progresować. Już wiemy, jak sobie planować progres, jeżeli chodzi o twój trening. Ale jeżeli chcesz mieć jak najlepsze efekty na treningu twoich pleców i przejść przez wszystkie etapy, które przygotują cię do podciągania i progresować na podciąganiu, koniecznie kliknij w wideo tutaj. Tam dowiesz się, jak konkretnie nauczyć się podciągać i mieć z tego niesamowite efekty. Do zobaczenia.